Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Jeremy Fragrance. Zapraszam do oglądania. Ostatnio na moim kanale zagłębiliśmy nieco bardziej mroczną i bezwzględną stronę internetu i co ciekawe, bardzo wam się to spodobało, więc z pewnością jeszcze tam wrócimy. Jednak dzisiaj omówimy postać z tej jaśniejszej strony internetu, choć nie do końca prostszej. A jej idealnym przykładem jest Jeremy Fragrance. Bez wątpienia jest to jedna z najlepiej pachnących i najbardziej zwariowanych postaci w historii internetu. Są osoby, które znają go tylko z jego zwariowanych filmików, które nabrały na sile w ostatnich latach, mając z tyłu głowy, że ten gość uwielbia perfumy. Jednak każdy, kto zna go nieco lepiej, wie, że Jeremy od wielu lat jest niekwestionowanym królem perfum. W tej branży nie istnieje influencer, który mógłby choćby zbliżyć się do jego sukcesu. To właśnie perfumy uczyniły go tak sławnym, to właśnie perfumy uczyniły go tak bogatym i to właśnie perfumy również obnażyły jego słabości. Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że prowadzi raczej sielankowe życie, to tak naprawdę nie zabrakło w nim problemów oraz dziwnych, niewyjaśnionych zjawisk i zachowań, budząc złość i niepokój wśród wielu swoich fanów. Pozwólcie, że przybliżę nieco bliżej jego wyjątkową historię. Tak więc, kim jest Jeremy Fragrance? Return of the Science to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, podczas której zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek i eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Rejestrując się z linku w opisie otrzymasz darmowe 3 dni premium. Jeremy Fragrance w rzeczywistości nazywa się Daniel Schutz. Urodził się 5 lutego 1989 roku w Niemczech, a dokładniej w Oldenburgu. Jednak warto zaznaczyć, że urodził się w rodzinie polskich imigrantów i początkowo nazywał się Daniel Średziński. Jego matka była fryzjerką, a ojciec pracował jako sprzedawca. Rodzina osiedliła się w Niemczech, szukając lepszych warunków życia, co było powszechne wśród wielu polskich rodzin w tamtym czasie. W kontekście dzieciństwa Jeremy wspominał o 2 zapachach, które na zawsze utkwiły mu w pamięci. Zatęchłym zapachu wspólnych przestrzeni w ich budynku oraz intensywnym, seksownym zapachu Le Mel od Jean-Paul Gaultiera, który używał jego ojciec. Te 2 zapachy, jeden związany z rzeczywistością, a drugi z marzeniami o lepszym życiu, stały się symbolicznymi punktami w jego wspomnieniach. Camille Bans, starszy brat Jeremiego, wspominał ich dzieciństwo jako pełne szczęścia, ale z trudnymi momentami. Ich ojciec był znany z wybuchowego temperamentu, a Jeremy w późniejszych wywiadach przyznał, że w związku z tym zdarzyły się sytuacje, które wpłynęły na jego psychikę. Te doświadczenia nauczyły go determinacji i samodzielności, przynajmniej tak mówi Jeremy. W młodości Jeremy Fragrance, wówczas jeszcze Daniel Średziński, zaczął odkrywać swoje zainteresowania, które miały znaczący wpływ na jego przyszłość. Jego energia i charyzma były zauważalne od najmłodszych lat. Szczególnie pasjonował się tańcem i występami scenicznymi. Tańcem zainteresował się podczas szkolnych występów artystycznych, które szybko stały się dla niego okazją do zaprezentowania swojego naturalnego talentu scenicznego. Był zaangażowany w lokalne grupy taneczne, co pozwoliło mu rozwinąć umiejętności sceniczne i wzmocnić pewność siebie. Jeremy uważał, że taniec jest nie tylko formą ekspresji, ale także sposobem na budowanie dyscypliny i kontroli nad ciałem, co później wpłynęło na jego perfekcyjne przygotowanie w innych dziedzinach życia. W tym okresie Jeremy zaczął czerpać inspiracje z ikon popkultury. Arnold Schwarzenegger ze swoją historią od skromnych początków w Austrii do światowej sławy kulturysty, aktora był dla niego wzorem. Jeremy uwielbiał opowieści o samodyscyplinie, ciężkiej pracy i sukcesie Schwarzeneggera, które odzwierciedlały jego własne ambicje. Pierwszym dużym krokiem w stronę kariery było dołączenie do niemieckiego boys bandu Part 6 w latach 2008-2010. W zespole występował pod pseudonimem Jeremy Williams. Part 6 zyskał umiarkowaną popularność, występując w Niemczech i innych krajach europejskich. Dla Jeremiego była to okazja do zdobycia doświadczenia na scenie, podróżowania i nawiązania pierwszych kontaktów w branży rozrywkowej. Mimo że boys band rozpadł się po kilku latach działalności, Jeremy opowiadał, że doświadczenie w zespole nauczyło go dyscypliny i pracy zespołowej, co miało znaczenie w jego dalszej karierze. Muzyka nie była jedyną dziedziną, na której skupiał wtedy uwagę. Również zaczął interesować się modelingiem.
Jego wysportowana sylwetka i charyzma sprawiły, że szybko zwrócił uwagę agencji modelingowych. Współpracował z różnymi markami i fotografami, co pozwoliło mu rozwijać umiejętności autoprezentacji i pracy z kamerą. W czasie pracy jako model Jeremy zaczynał dostrzegać, jak istotną rolę odgrywa zapach w budowaniu wizerunku. Perfumy stały się dla niego czymś więcej niż tylko dodatkiem. Były kluczowym elementem osobistej marki. Jeremy mimo swojej kariery artystycznej zdecydował się na kontynuację edukacji i podjął studia z zakresu inżynierii przemysłowej. Uważał, że wykształcenie techniczne da mu stabilną podstawę, nawet jeśli jego artystyczne ambicje nie przyniosą spodziewanych rezultatów. Jednocześnie zaczął coraz bardziej angażować się w rozwijanie swojej pasji do perfum. Eksperymentował z różnymi zapachami, uczył się ich składników i ich wpływu na emocje. Decydujący moment nastąpił podczas wizyty w sklepie Abercrombie Fitch na Hawajach, gdzie po raz pierwszy poczuł zapach Fierce. Było to dla niego odkrycie. Zrozumiał, że zapachy mogą być czymś więcej niż tylko dodatkiem. Stało się dla niego kluczem do budowania własnej tożsamości. Po powrocie z tej wizyty Jeremy zaczął intensywnie studiować temat perfum. Coraz bardziej zagłębiał się w tajniki związane z tą branżą i zainteresowanie z czasem zmieniło się w obsesję, co dało podstawy jego przyszłego sukcesu. Po eksploracji różnych dziedzin, tańca, modelingu, muzyki, no i też sportu, bo trenował jeden czas sporty walki, odkrył nową pasję, jaką okazały się perfumy. W 2014 roku Jeremy rozpoczął swoją działalność na YouTube. Jego początkowe filmy koncentrowały się na recenzjach perfum, które prezentował w przystępny i prosty sposób. Dzięki swojej naturalnej charyzmie i autentyczności, Jeremy szybko zdobył uznanie widzów. Jego recenzje były skierowane zarówno do laików, jak i miłośników perfum, co pozwoliło mu zbudować szeroką bazę fanów. PR-owo szybko zdobył ogromne uznanie i w bardzo szybkim tempie stał się lubianą i poważaną ikoną zapachu. Nasz bohater w końcu znalazł niszę, w której mógł osiągnąć ogromny sukces. Kanał rozwijał się w ogromnym tempie. Najpopularniejsze materiały zyskiwały od kilku do nawet 7 milionów wyświetleń, a zwieńczeniem jego szybkiego sukcesu było kupno Ferrari w 2017 roku, stworzenie własnego perfumu oraz odebranie Fifi Award, przyznawaną przez The Fragrance Foundation, która jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie perfum. And the winner of the Fragrance Foundation Award for Consumer Choice Vlog is Jeremy Fragrance. 5 reasons to wear fragrances. Wow. Congratulations. Wow. Otrzymał tę nagrodę za jeden ze swoich filmów w kategorii Najlepszy vlog o perfumach. Ceremonia odbyła się w Nowym Jorku. I od tego czasu wydawało się, że coś poszło nie tak. Co prawda Jeremy po dziś dzień jest niezwykle popularnym i majętnym człowiekiem, ale coraz więcej ludzi zarzuca mu problemy ze zdrowiem psychicznym. Pierwszy raz swoim dziwnym zachowaniem zawiódł swoich fanów w 2017 roku, kiedy to właśnie kupił swoje upragnione Ferrari. Był to niezwykle piękny i symboliczny moment, ale nie tylko jego sukcesu, również początku problemów. Bo parę tygodni wcześniej Jeremy prosił fanów na swoim Patronite o to, by pomogli mu zebrać środki na nowego laptopa, który pomógłby poprawić jakość jego materiałów. A to wyjątkowo zdenerwowało jego największych fanów, przez co w oczach wielu zdobył status naciągacza, wprowadzając w błąd swoich fanów o sytuacji finansowej, a wszystkie negatywne komentarze w tym temacie usuwał. Z kolei w 2018 roku uruchomił kampanię na Kickstarterze, aby sfinansować swoją linię perfum Fragrance One, współpracując z renomowanym perfumiarzem Alberto Morillasem. Stworzył pierwszy zapach o nazwie Office for Men. Kampania odniosła znaczący sukces, gromadząc około 780 000 euro, co znacznie przekroczyło początkowy cel 25 000 euro. Mimo sukcesu finansowego, projekt spotkał się z dość sporą krytyką. Niektórzy zarzucali Jeremiemu brak przejrzystości co do alokacji zebranych funduszy oraz wysokie ceny produktów w stosunku do kosztów ich produkcji. Przykładowo cała produkcja jednej butelki miała wynieść około $6, o czym mówił sam Jeremy. Z kolei sam zapach miał kosztować około $160. Jednak Jeremy postanowił jeszcze podbić cenę, aby jego produkt stał się bardziej ekskluzywny, więc za 100 ml flakonu można było zapłacić nawet $250. W 2022 roku Jeremy ogłosił zamknięcie Fragrance One, co było zaskoczeniem dla jego brata, Kamila Banca, współzałożyciela firmy. Jeremy podjął decyzję o zamknięciu Fragrance One samodzielnie, bez konsultacji z Kamilem i zespołem. Ogłoszenie to było niespodziewane,
a Kamil dowiedział się o zamknięciu marki w zasadzie z internetu, podobnie jak reszta społeczności. Brat już wtedy zaniepokojony był jego zdrowiem psychicznym. Ta decyzja wręcz definiowała aktywność naszego bohatera odcinka w internecie. Jego materiały w tym okresie były znacznie bardziej chaotyczne i traciły mocno na jakości. Jeremy swoje platformy społecznościowe używał bardziej do wyrażania swoich skomplikowanych emocji. Już próżno było szukać rzetelnych materiałów na temat perfum, jak to wyglądało jeszcze parę lat wcześniej. Uważa się, że ogromny wpływ na jego zachowania miała samotność oraz śmierć ojca, które mogły spotęgować zakorzenione traumy i tłumione emocje. Piętno w młodości miał odcisnąć również czynności homoseksualne wbrew jego woli, czy fałszywe oskarżenia jednej z dziewczyn o gwałt, gdy Jeremy przestał się nią interesować. Będąc już niezwykle popularnym i bogatym, nie obchodziło go, jak będzie postrzegany i zwyczajnie zaczął robić to, na co miał ochotę. Dodatkowo w ostatnich latach niektórzy zauważyli, że znacząco się postarzał, co w połączeniu z jego zachowaniami wielu uznało, że jest uzależniony od narkotyków. Jednak czy rzeczywiście tak jest? W przypadku popularnych osób wszystko najłatwiej w takich tematach jest sprowadzić do tematu narkotyków, jednak rzeczywistość może wyglądać zgoła inaczej. Zacznijmy przede wszystkim od tego, że Jeremiemu lat dochodzi, a nie ubywa. No i poza tym Jeremy jest osobą bardzo wierzącą i ma dość specyficzne podejście do wiary. A oto jedna na przykład z moich teorii, dlaczego Jeremy jakoś znacząco bardziej się postarzał na przestrzeni ostatnich lat. Jeremy większą część życia miał wręcz atletyczną sylwetkę i bardzo o nią dbał. Jednak przez pewien okres życia Jeremy postanowił pościć i to naprawdę hardkorowo, bo potrafił bez jedzenia spędzić aż 36 godzin. Długotrwały brak odpowiednich składników odżywczych, szczególnie białka, może prowadzić do katabolizmu mięśni, co wpływa na utratę jędrności skóry i obwisły wygląd. Według mnie tak czy siak jego postarzenie się jest lekko przesadzone i raczej w miarę naturalne z upływem wieku, jaki ma teraz i jak to wyglądało na przestrzeni poprzednich lat, ale według mnie ta teoria jest najbliższa temu, dlaczego miałby trochę bardziej się postarzać w ostatnim czasie. Partnerek seksualnych w życiu na pewno mu nie brakowało, ale wydaje się w tym wszystkim, że brakuje mu prawdziwej miłości. Zdesperowany pod tym względem był do takiego stopnia, że w tym roku zamieścił ogłoszenie na TikToku, że szuka dziewczyny. Według wymagań Jeremiego dziewczyna ta musi mieć mniej niż 32 lata oraz być chrześcijanką. No i oczywiście podał maila, za pośrednictwem którego można było się zgłaszać. No i po 3 dniach otrzymał ponad 4000 zgłoszeń. Czy z Jeremim jest źle? No trzeba przyznać, że w ostatnich latach jego zdrowie psychiczne stało pod jednym wielkim znakiem zapytania, ale chyba można też przyznać, że raczej najcięższy okres w życiu pod tym względem ma już raczej za sobą. Jest już znacznie mniej emocjonalny w swoich materiałach niż wcześniej. Nawet na jego kanale pojawiało się kilka, co prawda trochę niechlujnych, ale jednak materiałów w starym stylu. Znacząco poprawił także relacje ze swoim bratem, co m.in. potwierdza wywiad z nim na jego kanale. W dodatku w ostatnim czasie był również w Polsce, gdzie miło spędzał czas ze swoimi najbliższymi. Więc mimo wszystko wydaje się, że Jeremy wrócił, bądź powoli wraca na właściwe tory. Dajcie znać, co sądzicie o jego postaci, jak go oceniacie go przez pryzmat tych słabszych momentów w swojej karierze. Dajcie znać również, jak uważacie, jak się potoczą jego losy. Czekam na wasze komentarze. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli ci się podobało, proszę zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj mój kanał. Zapraszam również na mojego Instagrama oraz na Discorda, gdzie najłatwiej się ze mną skontaktować i czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo!